A dzisiaj zabrałem Was do Jastrzębia Zdroju. Pokażę w filmie, jak się kończą marzenia. Jak idziemy za marzeniami, jak to się może skończyć. Zapraszam do oglądania. Żeby troszeczkę zobrazować ten temat, muszę powiedzieć trochę o genezie tego budyneczku. Już resztki, bo obecnie, jak widzimy, już kawałku brakuje. Będzie to rozburzane etapami. Kawałek na początku i nie wiem, czy to jeszcze na dwie części będzie podzielone i będzie rozebrane, czy już za całością. Chodzi o to, że osoba, która to wszystko zrobiła, miała tu swoich rodziców i chciała być blisko nich. Marzeniem było wybudowanie sobie domku, no i postanowiła sobie ta osoba wybudować na tym bloku. Ogólnie ten blok nie miał być blokiem, tylko to miała być firma. Jak widzimy po dolnych częściach miała być to fabryka, ale spółdzielnia przejęła i zrobiła z tego budynek mieszkalny. Teraz to zasiedlone jest przez ludzi. Ogólnie wybudowano 5 pięter, a miało być docelowo 10. Czyli 5 pięter jest w zapasie, zgodnie z projektem, gdzie fundamenty powinny wytrzymać 10 pięter. No więc osoba, która w tamtych czasach, w 1994 uzyskała pozwolenie na budowę tego pięknego obiektu, jak dla mnie, majstersztyk architektury, to budowała sobie 3 pięterka, czyli jeszcze zapas jest. Teraz powiem krótko na zasadzie wymyślonej przeze mnie legendzie, że jest sobie PiS, spółdzielnia i spółdzielnia PO. I osoba, która zaczęła to robić z zapisu, na pozwolenie. Buduj Pan jak największe, niech świat o tym wie. No i tak powstała ta budowla. Jeszcze nie dokończona w środku, jak i na zewnątrz, jak widzimy. No ale po X latach przejęła spółdzielnia PO, która powiedziała: będziemy winnych łapać i karać i będziemy to rozbierać. No i też tak się podziało. Obecnie zaczyna proces rozbiórki. 3 miliony złotych koszt rozbiórki tego obiektu wstępnie, a nie wiadomo ile jeszcze to wyniesie. Czyli osoba dość, że kupę pieniędzy wydała na budowę, to teraz musi kupę pieniędzy dać na rozbiórkę, bo spółdzielnia mieszkaniowa płaci za rozbiórkę ze swoich pieniędzy, a później będzie dochodzić od osoby, która to wybudowała. A gdzie ta osoba się znajduje i jak teraz skończyła, można sobie wyczytać na internecie. Tutaj wszystko było zasiatkowane. Chyba 2 czy 3 piętra lokatorów na pewien okres przeprowadzono, żeby można było rozebrać tą część z tej strony. Tutaj miejsce było, tu był dźwig, który wciągnął na górę kopareczkę, która powoli zrywała i rozbierała budyneczek, który tyle lat był na dachu tego bloku. Jak widzimy po tej stronie, to miała być fabryka. Nie za ciekawie to wygląda z tej strony. Ale jest blok. Jesteśmy znowu na terenach kopalnianych.
Ogólnie wszędzie tutaj kopalnie. No i szukam tutaj jakichś pęknięć, uszkodzeń, zapadlisk. Tak wygląda tutaj od dołu. Tam normalnie drzewka sobie rosną. I to jest do połowy tego bloku, czyli nie cały blok. Widać, że budynek trochę stary, ale projektowo powinien wytrzymać 10 pięter. Tak jak mówiłem wcześniej, a jest 5. Czyli spokojnie 5 pięter można było dobudować, a osoba dobudowała tylko 3. Jak to się mówi, troszeczkę lżejsze. Ale obecna spółdzielnia mieszkaniowa wyda wyrok na, że to ma być rozebrane z uwagi na złą technologię zastosowaną do budowy i zagrożenie katastrofą budowlaną. Tyle lat ten budynek już jest na tym dachu, to już powinien pozostać tam przez zasiedzenie, tak mi się tu wydaje. Ale jest taka decyzja, już zaczyna ją rozbierać. Nie wiem, czy taniej nie byłoby zbudować po prostu nowego bloku na jakichś konkretnych ziemiach, gdzie nie ma zapadlisk. Tutaj wydobywano węgiel, tu jest inne podłoże. Tak to się prezentuje z tej strony. Powiem tak, obskurny ten budynek. Północna 4. Bardzo nieładny ten budynek ogólnie. No i tutaj z tej strony tak wygląda. Ogólnie to tutaj mieszkańcy zgłaszali problemy, że tam gdzie są te drzewka pewnie woda się zbierała i zalewało sąsiadów, spięcia elektryczne. No ale ja tutaj mówię, jeżeli tyle lat stało, nic się nie podziało z terenem, z blokiem, to już to powinno tu zostać. Przynajmniej powinna spółdzielnia to przejąć, zagospodarować w jakiś mądry muzeum. Powiem szczerze, muzeum piękne by to było, lepsze niż to w Warszawie za 700 milionów. No i to była, jak to się mówi, wizytówka Jastrzębia Zdroju. To zniknie, to zostanie nam jedna atrakcja, którą zaraz pojedziemy, wam pokażę. W 2019 roku nakaz rozbiórki tego. No i jak widzimy tutaj początek, tutaj z tej strony, z prawej, już jest rozebrany. Czyli to może albo na dwie części, albo na 3 do rozbiórki. No i z tego miejsca się żegnam z tym budyneczkiem. No i przyszłościowo to już będzie płaski dach. Tak się kończy. No muszę przyznać, jechałem, się zatrzymałem, bo mówię, dworzec autobusowy, taki jak restauracja. Okrągły, przeszklony, samowystarczalny, panele u góry. Naprawdę bajkowy. Zaraz niedaleko odjechałem od tego pięknego domu na bloku. Tu mamy kondygnację całych tych bloków. No tak przypadkowo się tu zatrzymałem, żeby go zobrazować, bo jeszcze takiego nie widziałem. No i tak sobie jeżdżę po tym Jastrzębiu, widzę same blokowiska. Trzy sztuki takie są i naprawdę z ulicy. Ciekawie to wygląda. No i co? Znajdzie się, jak ktoś chce coś ciekawego.
Jak ktoś jeździ, to i znajdzie. Proszę, taki piękny mural. Pewnie znajdzie się jeszcze więcej, ale przypadkiem znalazłem. Jeżdżę po Jastrzębiu, Zdroju i szukam. Parking za darmo tutaj przy domu zdrojowym, który się tutaj coś remontuje. Idziemy, zobaczymy. To mi się rzuciło w oczy przypadkiem. No i od razu się zatrzymałem. Pięknie, coś innego. Z nierdzewki zrobione, widzę. Kurde, konkretne to jest. Fajna sprawa. Fajnie to wygląda z daleka. No i coś innego. Ale zaraz pokażę jeszcze coś innego. Rzucił mi się w oczy tutaj jadąc ten kościółek. Widać, że troszeczkę ma lat. Ale ładnie wygląda, naprawdę. Myślałem, że to jakiś dworek jest. No ale krzyż. Fajnie. I przejdziemy do parku. Tu jest taka uliczka jak tutaj główna. Troszkę ludzi jest za dnia. Nie mogę powiedzieć, że pusto. Fontanna. Dość spory ten obiekt. Tu brama zamknięta. Przejdziemy tam do parku zdrojowego. Wody lecznicze zobaczymy jakie są. Tutaj na 1 maja taki deptaczek jest. Słupki są. Tu już żaden samochód nie wiedzie. Głośniki. Co jest charakterystycznego? Słupy, głośniki. Kamera co 10-15 metrów. Monitoringu. Naprawdę okamerowane to miejsce jest. Okrutnie. Mikołaj Witczak, 1857-1918 rok. Sobie siedzi na ławeczce. Widzimy piękny park. I zaraz przejdę, zobaczę co tutaj fajnego jest w nim. Ale tu chciałem pokazać ten deptak. Końca nie widać naprawdę. Ciągnie się konkretnie. Uciekam, zobaczymy co tu jeszcze wam pokażę. No ale tak naprawdę to nic więcej nie znalazłem. Objeździłem trochę po tym mieście. Mogę powiedzieć, że korków wszystko płynnie idzie, nie ma korków. Drogi są w miarę. Park zdrojowy. To jest właśnie tego pana Witczaka. Tutaj co w łonie natury występuje. Czyli sama natura. Z kamienia po taki posąg. Widzę, że jest takie małpigaj. Tam dla dzieciaczków coś ciekawego. Kawiarnia zamknięta. Toalety na wprost. No, ale piękne tutaj są te.
Bananasa można zjeść, jak ktoś chce. Regulamin. Nie wolno palić w środku. No i co my tu pisze? Że to mamy inhalacje solankowe wspomagają profilaktykę i leczenie następujących schorzeń: nieżyt górnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli oraz zatok, rozedma, pylica płuc i astma oskrzelowa, niedoczynność tarczycy, nerwica wegetatywna, stres, ogólne wyczerpanie, stan wyczerpania głosowego. Jak ja będę dużo gadał, to akurat wchodzę, podleczymy się, i alergie. Wchodzimy, zobaczymy. Dobry. Ale ładnie to wygląda. Zębelkuje. Czują się Panie lepiej od tego? No, jak to powinien być pierwszy raz na to? No W ja, roku. ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego tu jest. No. Skąd pan jest? No, to jest małopolski koło Kusza, ale przeważnie Rabka, Zdrój. No, No. a tu jest coś, Ale tu jest pięknie. to jest fantastyczne. Tylko słabo czuć. Już tak słabo, bo no, w zeszłym roku było więcej. Mało, No. ale widać, że tu jest, No, tu jest tylko na tym. że tu dzieci jest bardzo dobrze. Tutaj nawet coś. Słowa jest, nie? No ale słabo czuć, powinno być zapach już taki konkretny. Tak jak w Jaworzynie też nie zrobili, nie wiem czy Pani tam były w Jaworzynie, taka duża tęcznia. To tam jak się przejdzie, to aż, no konkretnie. A to jak za darmo, to trzeba korzystać. Miłego, dziękuję. Fajnie, dla zdrowia. Piękny obiekcik tutaj jest. Fajnie, jak za darmo to fajnie, już mi się podoba ta atrakcja. Zdrowotna to jest atrakcja, nie turystyczna. Ale obiekt piękny. Tak, jeszcze słoneczko za drzew. Fajnie, ale naprawdę słabo czuć tą solankę. Bardzo słabo. Ja już miałem do czynienia z tymi solonkami, to wiem, jak to powinno dawać po nosie, a niestety nie daje. Dobra. Ktoś oglądnie będzie wiedział, się wypowie, czy mam rację, czy mam gówno rację. Jeszcze zobaczymy, co to jest za obiekt. Tu jest jeden, tu jest drugi. I tak naprawdę kończę. Zachęcam do wypowiedzenia się na ten temat, bo ja naprawdę nie wiedziałem, że coś takiego tutaj jest w tym parku. No ale trzeba chodzić, myśleć, pytać i zaraz człowiek wszystko będzie wiedział. Restauracja, proszę. Brakuje mi tablicy z rozpiską Miejski Ośrodek Kultury. Co, gdzie, po co, na co, dlaczego, gdzie wejść. Wszystko trzeba sam szukać. Dom zdrojowy tu jest. No, niestety brak. Tam jeszcze tablica jest, zobaczymy, czy tam coś będzie pisało. Widzimy tutaj ogrodzenie. To jest tutaj miejsce upamiętnienia męczeńskiej śmierci 15 więźniów Auschwitz-Birkenau w czasie ewakuacji obozu od 19 do 20 stycznia 1945 roku z Oświęcimia do Wodzisławia. A ja kończę sobie zwiedzanie Jastrzębia. Naprawdę polecam tutaj ten park. No i kto tam jest chętny jeszcze zobaczyć dom na bloku. Piękna sprawa, jak się na żywo widzi. No i zapraszam do oglądania oczywiście innych filmów, komentowania, subskrypcji, łapkowania. No i tyle. Do następnego.